Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas się ogolić. Na głowie pięknie się światło bija, naoliwione szkło osiągnięte, na twarzy nadal rośnie futro. Nie wiem czemu. Trzeba z tym zrobić porządek, ale dzisiaj zrobimy to z wyjątkową jakością i przyjemnością. Jaką? Zaraz zobaczycie. Słuchajcie, wracamy do pewnej pani. Zaczniemy od tyłu. The Godfella Smile Syntezji. Tak, wraca na kanał. Wróciła z wyjazdowych występów. Pozdrawiam, Bercik. Cieszę się, że spełniła oczekiwania, bo jest rewelacyjna. Dla przypomnienia, jak ktoś nie widział, pojawia się tutaj skrócik i ikonka do tak zwanego filmu przedstawiającego The Godfella Smile Syntezji, chociaż ona pojawiała się wtedy, kiedy jeszcze nie było playlisty o maszynkach. Dopiero się rodził kanał i koncepcje, więc wrócimy kiedyś do niej, przedstawimy ją oddzielnie. Ale tam było dobitnie i ładnie i wyjątkowo pokazane, jak świetna jest, a jak bardzo skuteczna. Tutaj pojawi się pierwszy jej pojedynek, gdy toczyła boje z Bajonettą z tej samej rodziny, The Godfella Smile. I co? I dała radę. A przecież 0,62 gap. No co to jest za gap dla dziewczynek? Naprawdę? Naprawdę? No właśnie. To sprawdzimy, jak goli. Bo ja już wiem. Słuchajcie, dla zapominalskich 100 gramów ciężar, stal 303, 87 mm całości maszynki, 80 rączka, więc jest dla mnie w sam raz. Jest bardzo funkcjonalnie, moletowanie w stylu 3D, jak ja to mówię. Jedna z najcieńszych głowic, a dokładnie najcieńsza, jaką mam w stojaku, a jest troszkę tych maszynek i to naprawdę robi robotę. Niesamowita funkcjonalność, świetne wykonanie, bardzo fajna efektywność i co? I bezpieczeństwo dla skóry. Nie trzeba orać skóry, żeby się dobrze ogolić. Ja zawsze szukam balansu i ta maszynka mi to daje. Słuchajcie, co do niej wsadzimy Gillette Minora. Też stęskniłem się za nią. Ostatnio tylko persona. Gillette Minora bierzemy, nówka sztuka nieśmigana. Co nie zmienia faktu, że jest to produkcja rosyjska jeszcze, przedwojenna, że tak się wyrażę, i naprawdę wtedy Gillette wiedział, gdzie i czemu i jak robić dobre żyletki. Więc jeżeli są w magazynach Snowiego zasoby, trzeba zużywać i trzeba się cieszyć, że je mamy. Ładujemy sprzęt. Tu wszystko idealnie spasowane, wszystko idealnie się zgadza. Ta maszynka robi robotę. Taka mała, taka niepozorna, taka satynka, taka urocza i taka skuteczna. Po prostu. Ładujemy sprzęt do wody, niech się grzeje. Kolejna rzecz. Jeżeli The Godfella Smile, a powinno być blisko natury, no to wracamy do miseczki drewnianej. The Godfella Smile, drewienko, pięknie się sprawdza, nic temu się nie dzieje, rewelacja. A czemu blisko natury? Jak ktoś jeszcze nie widział, to tutaj pojawi się filmik, w którym mówię co, jak i czemu Święty Mikołaj i czemu jest z Hiszpanii, bo José Ramón Blanco Martínez, czyli założyciel i właściciel tak zwanej mydlarni, znanej hiszpańskiej, świetnej mydlarni, której nie trzeba komuś zapraszać, ale jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, Los Jabones de Joserra, tak dokładnie się nazywa ta mydlarnia, i pan José Ramón postanowił mi przysłać ten świetny, fantastyczny, z nowych wypustów zestaw Beekeeper, czyli pszczelarz, jednym słowem. Piękne grafiki, piękna dobroć w środku. Co po goleniu? To wiecie u Snowiego. Po goleniu to jest pierwsza rzecz. Skupiamy się na tym. I słuchajcie, tak jest. Los Jabones de Joserra. Niesamowicie śliczna grafika. Tutaj wszystko się zgadza. Każdy detal, każdy piksel, każdy kolor. Wszystko jest świetne. Jeżeli chodzi o obwolutkę, tak, mamy tutaj co, czemu i kto nam to wyprodukował. I druga sprawa, co mamy w środku. A w środku mamy samą dobroć, słuchajcie. Po pierwsze, zagadka dla widzów, którzy znają Snowiego. Czy to jest wege, czy to jest... No właśnie, tallow. Tak jest. Mamy tutaj tallow, to jest pierwsza rzecz. Mamy kozie mleko, to jest druga rzecz. Mamy olej, oliwę z oliwek, extra virgin tak zwane.
to jest następna rzecz. Mamy awokado, to jest kolejna rzecz. Mamy lanolinę, kolejna rzecz. Mamy tłuszcz kaczy, kolejna rzecz. Naprawdę olej z winogron, olej z awokado. Jest grubo. Jest naprawdę grubo, zaawansowanie, przyjemnie. Tłuszczy mamy tyle i przyjemność jak zwykle. Los Jabones de Joserra, nie trzeba nikomu reklamować. Jeżeli lubisz tłuste, jeżeli treściwe, jeżeli chcesz właściwości na poziomie kosmicznym, zapraszamy. A jaki jest ten zestaw? Sprawdźmy. Uwiecie, usną jego rewelacje. No ale ja muszę się przekonać sam na sobie. A dzięki panu José Ramón Blanco Martínez mam taką możliwość. I dziękuję bardzo. Słuchajcie, co tu mamy? Pszczelarza, czyli gościa, który żyje pięknie, dzieląc się swoim bytem z naturą, który ma wokół masę pszczół, który ma masę kwiatów i, że tak powiem, dokładnie bierze z ula to, co jest najlepsze. To, co pszczoła wyprodukuje. A co wyprodukował właściciel Los Jabones de Joserra? O Boziu. Ciekawie to pachnie. Słuchajcie, mydło Krop, nówka sztuka. Niesamowity zapach. Jak czytałem zaawansowanie, nuty, głowy, serca i tak dalej, to powiem szczerze, jak zwykle, pogubiłem się. I co ciekawe, wiecie, piękne są te opowieści marketingowe i choćby nie wiem jak bardzo lubił producenta, to ja jednak wolę zobaczyć co nos, wilczy nos ma tam w sobie ze zmysłem labradora, bo tu wiecie, czujniki wyciągnięte na najwyższy poziom. No, pewnie 3 do 5 zapachów tam kojarzę, ale bardzo dobrze przynajmniej. Słuchajcie, normalnie bym pomyślał, że tu będzie bardzo ciężko zaawansowanie. I co ciekawe, jest ciekawie pod tym względem, że całkowicie pokrycie z tą grafiką. Co ja tu czuję? Tu nie ma ciężkości. Jest słodycz, ale nie ciężka, nie taka zabijająca. Jest spokojnie. Jest bardzo delikatnie, ale zauważalnie. Wiecie co? Jak późną wiosną, wczesnym latem idzie się na łąkę, na pole, gdzie wszystko kwitnie, gdzie jeszcze te zapachy są takie fajne, ta roślinność jeszcze nie jest taka szczerniała, wysuszona późnym latem i te wszystkie zapachy szaleją, to właśnie czuć takie kwiaty. Takie kwiaty, jakie ja to czuję. To jest pierwsza rzecz. W tle jest miód, jest słodycz miodu, ale nie na zasadzie miód jak to miód. Sam osobiście kupuję miód od nastu lat z określonej pasieki i wiem, że miody określone mają gatunki, określony zapach, określony smak, określoną funkcjonalność, jeżeli chodzi o prozdrowotne właściwości. I jeden z tych miodów tutaj czuję, ewidentnie. Jest zapach miodu, jest zapach tych kwiatów, tak bardzo. To nie jest kwiaciarnia, że wchodzisz, bach, róże, dziękuję, jakieś tam tulipany, coś tak. Nie, tu jest po prostu łąka. Łąka, gdzie jest zieleń, jest pięknie, kwitnie to wszystko, pszczółki sobie bzykają. No, coś tak mniej więcej. Niesamowite, powiem wam szczerze. Bardzo przyjemne. Tak jak Snowy nie lubi słodyczy, tak tutaj ta słodycz jest tak okiełznana. Może bym nawet jakiś owoc delikatnie znalazł, ale to musiałbym naprawdę się długo poszukać. Słuchajcie, bierzemy łopatę, bo pogadali, a tu trzeba się golić. Specjalnie nie przekładałem. Z wami rozdziewiczam to fantastyczne mydło. Nabieramy łopatą, a co? I ładujemy do michy. Przegniatamy to. Jest bardzo, bardzo miękka. Widać, że to jest świeżutkie mydełko. Jest bardzo miękko. Jeszcze nie osiadło, jak to się mówi. Jeszcze wody nie odparowało. Jest pięknie. Tak, ładnie tutaj pougniatano. Pięknie. Naprawdę jest dobrze. Zamykamy, bo nam zapach ucieka. Jest fajnie, naprawdę. A jeżeli pszczółki, a już raz ratował nam ten klimat, wiecie, u Snowy'ego detale muszą się zgadzać. To jaki professional brush, tak zwany goblin. I nie będzie znowu żadnym goblinem, już raz przerabialiśmy klimaty miodowe. Góra, miód, dół, jasna, bardzo zielona, piękna wiosenna trawa. Żaden goblin. Miodowy pędzel, tak go sobie nazwiemy.
No i włosie Tuxedo 24 mm jest dobrze. Sprawdźmy, co ten pędzelek nam wyczaruje z pszczelarza. Czyli miodowy pędzel, miodowe mydło, dzieje się. Słuchajcie, lecimy, bo ja już chcę to na twarzy, ja chcę wyrabiać dla jasności. Z tego co wiem, a wiem, bo już kiedyś było Los Jabones, może nie z tą bazą, ale tutaj naprawdę, może tak, krócej powiedzieć w składzie tego mydła, czego nie ma, bo praktycznie chyba jest wszystko, dosłownie. To jest niesamowicie, jak zaawansowana baza to jest i ile dobroci tutaj pan, który firmuje swoją osobą Los Jabones, nasadzał nam tutaj pięknych rzeczy. Same tłuszcze, głównie zwierzęce, masa roślinnych. Tu wszystko ładnie się zgadza. A czy bardzo się zgodzi na mojej twarzy i pod moim pędzlem? Zaraz zobaczymy. Dla jasności, Los Jabones de Hossera to nie jest produkt, który nam stworzy kilogram puchatej, wielkiej piany. Nie. Mydlarnia jest znana z tego, że robi gęstą, zawiesistą, otulającą pianę. I o to chodzi. Tu nie musi być dużo, gęsto, żeby się świetnie goliło. Skoro są talołki, skoro jest kuska, skoro jest kaczka, to lejemy wody. Wszelkie tłuszcze zwierzęce lubią ilość wody, no i będziemy je tutaj dawać. Powiem Wam tak, już powolutku coś się zaczyna tworzyć, to nie wybuchnie w sekundę. Tu trzeba poświęcić trochę czasu, co nie zmienia faktu, że absolutnie to, co się dzieje, zaczyna się już świecić. I już Snowy ma banan. Czemu? Bo jak jest talą i się świeci, będzie się działo. Będzie się działo. Słuchajcie, mydło lubi wodę, ewidentnie. Już 3. czy 4. łopata wody wjechała do drewnianej miseczki i naprawdę tutaj żadna, absolutnie żadna krzywda się nie dzieje, jeżeli chodzi o kwestię wyrabiania. Zapach, mówię Wam, łąka, pole, las gdzieś tam w tył, masa kwiatów przeróżnych i pszczółki zasuwające, a później z tyłu miodek. Tak dokładnie jest. Powiem szczerze, jeżeli ktoś oczekuje jakichś ciężkich po tej grafice, to ich nie znajdzie. Czemu? Bo nie to jest ta grafika. Trochę sobie znajdzie jakiś, nie wiem, diabełka na tym i wtedy rzeczywiście znajdziesz ciężkie zapachy. Tutaj jest dokładnie to zapachowo, co powinno być odwzorowane na grafice. Co jest odwzorowane na grafice. Ale wiadomo, żeby nie było. Ile nosów, tyle zapachów. Ile ludzi, tyle interpretacji. Co mój nos wyczuwa, twój może się różnić. Co musisz zrobić? Spróbować sam. Na własnym skórze, na własnym nosie, na własnej percepcji. Proste jak drut. Ile ludzi, tyle opinii. Ja widzę, że dzieje się. Dzieje się. Jest coraz bardziej gęsto. Jest coraz bardziej przyjemnie. Jest 4. łopata wody. Naprawdę. Pół kubka już tam nawaliłem. Jest pięknie. A to mydło jest całkowicie odporne na ilość wody. Całkowicie. I to jest niesamowite. Jest totalnie idiotoodporne na ludzi, którzy lubią ubota robić w misce. Naprawdę. Wręcz odwrotnie. Jak to wyrabia mydło, to mówi lej. Chcesz więcej? Dawaj, przyjmę wszystko. Nie ma problemu. Damy radę. Jednym słowem, świetna baza, świetne mydło. Tutaj ciężko się pomylić. Ciężko się pomylić. I nie ma wielkiej puchatej dobroci. Nie. 5. łopata. Słuchajcie, dzieje się. Naprawdę jest dobrze. Jest dobrze, jest przyjemnie, jest niesamowicie świecąco i już zaraz finiszujemy, słuchajcie. Tak, taka świeżość, naturalna świeżość, lekko kwiatowa, z słodyczą miodu. Nie landrynek, miodu. Nie Marsów ani Snickersów, miodu. Tego przyjemnego, tego delikatnego i fajnego. To jest to, co ewidentnie Snowy uwielbia, a pan José Ramón idealnie trafił. Natura, przyroda i to, co nam daje, czym się powinniśmy cieszyć. A to, co pan José Ramón dał Snowy'emu, to on już się cieszy.
A jeszcze tego na twarz nie założę. Poczekajcie. Może zaraz pod sufit będzie skakał. To by dopiero był numer. Słuchajcie, już starczy. Ja już chcę się golić. Już jest dobrze, już jest przyjemnie. Ja wam tylko pokażę, zobaczcie. Zobaczcie, jak to się świeci. Pięknie pachnie. Jest gęsto, jest biało, jest niesamowicie. Jest tłusto, przede wszystkim tłusto. Czyli tak, jak być powinno. Dobra. Lecimy. Na twarz? Tak, naprawdę jest przyjemnie. Jeżeli ktoś myśli, że to jest kwieciarnia i go zabije ta słodycz kwiatowa, nie, spokojnie. To wszystko jest stonowane. Żeby zapach uniwersalny. Jeżeli chodzi o pianę, ona jest ciężka, jak już ją na twarz nakładam. Naprawdę, niesamowita. Niesamowita. Zobaczcie. Piękna, gęsta, otulająca. Absolutna gęstwina. Taka, jaką Snowy lubi. Po pierwsze, tallow i jeszcze inne dopalacze ze zwierząt. Po drugie, fajne, blisko natury. Tu się wszystko zgadza. W skórze damy też trochę tej dobroci. Zapach wyczuwalny, ale nie odurzający. Zapach stonowany, ale całkowicie zauważalny. Czyli idealny balans. A tego w goleniu dzisiaj chciałbym. Tego właśnie balansu i czystej przyjemności. Żeby nie było jakichś odchyleń. Dlatego właśnie syntetyk, który nam tutaj wyrobi w sam raz to, co my chcemy. Zobaczcie. Dlatego właśnie syntezji. Dlatego właśnie minora. Tu wszystko jest przewidywalne. Takie akuratne. Ustka też sobie zrobimy. Jak Snowy banana będzie łapał, to żebyście widzieli, że jest. Słuchajcie, syntezji. Ja wiem, tęskniłaś. Ja też tęskniłem. Ojej, dawno cię nie było na mojej skórze. Tylko jej tego nie mówcie, bo wpadnie w samozachwyt. Z włosem. O tak. Jak te 0,62 gap w ogóle nie goli. Jak ja uwielbiam, jak ona nie goli. Dokładnie tak. Wiadomo, kwestia preferencji, kwestia indywidualnej chęci, kwestia praktyki, kwestia tego, czy ktoś lubi bardziej zdecydowane maszynki, czy nie, ale ja się z nią bardzo uwielbiam. Przede wszystkim tunalność. Pamiętacie niedawno, jak jakiś Sputnik miał problem, żeby wjechać pod nos Snowiego i zrobić tam porządek? Syntezji się z tego śmieje. Snowy, jedź se gdzie chcesz. Wszędzie się zmieszczę. Spokojnie, mówimy o goleniu. Świetny po prostu. I ten zapach, naprawdę, utrzymuje się. Czuć go. Jest fajny, jest przyjemny, jest niesamowicie. Pod warunkiem, że ktoś lubi te nuty. Dla jasności. O. Dobra. Powiem szczerze, jest na tyle gęsto, że dzisiaj weryfikujemy możliwości płukania się przez syntezji, jeżeli chodzi o gęstwinę piany. Naprawdę jest bardzo gęsto. Bardzo, bardzo. I jest tłusto. Bardzo, bardzo. I jest poślizg. Bardzo duży. Zobaczcie. Tu wszystko pływa. Te wszystkie tłuszcze, jak zaczęły pracować, to jest dobrze. I dla jasności, dla malkontentów. Nie muszę.
Naprawdę, nie muszę przekolorowywać, opowiadać bajek, nie muszę reklamować. Naprawdę, weźcie sobie Los Jabones na pędzel, wyróbcie dobrą pianę, gęstą, przyjemną i zapraszam do dialogu. Jest naprawdę przyjemnie. A ten delikwent, jak zawsze. Ja zawsze twierdziłem, że syntetyki od Jaki, Jaci, wybierajcie sobie, do woli. Wiemy, mówimy, wiemy jakiej firmy to dotyczy, to naprawdę jest klasa. W Chinach wiedzą, jak syntetyczne pędzle robić. Oj, wiedzą. Dobra, lecimy. Wycieramy, ale szczerze, syntezji z tą swoją rączką nie robi problemu. Zobaczcie, mokra ręka, tutaj wszystko się zgadza. Moletowanie 3D, ono jest naprawdę troszkę futurystyczne, ale świetnie robi robotę. W poprzek. O tak. Tak, koleżanko. Dawno cię nie było. Za dawno. Za długo. Testy. O własnych maszynkach znowu i zapomina. Nieładnie tak. Nieładnie. O. Korci mnie. Bo jeszcze właśnie teraz tak sobie myślę, że Persony Comfort Coated jeszcze w niej nie miałem. Ciekawe. Przyjdzie czas. Przyjdzie kryska na matyskę, jak to się mówi. A najbardziej zabawne, że mam dzięki Japurkowi, pozdrawiam Japurku, bardzo godnego przeciwnika dla niej. I co ciekawe, znowu będzie walka w rodzinie. Oj, będzie. A chodzą słuchy na mieście, że przeciwniczka też daje radę. Oj, daje. Więc będzie się działo. Będzie się działo. Maszynka nam pozwala tutaj sobie szaleć, jeżeli chodzi o LED alerty. Poślizg nam pozwala korektę robić. Ale jeszcze trzecie przejście. Spokojnie. To nie zmienia faktu, że tutaj już sobie poprosimy tak zwanego miodowego pędzla do uiszczenia daniny. A jakiej? A takiej, co zeżar. Niech oddaje. Bo to jest standardowo, że one się tam napychają. Także za chwilkę weźmiemy wszystko, co w misce zostało i sprawdzimy, ile wchłonął, nie pytając się o zdanie. Właśnie, tak to z nimi jest, słuchajcie. Nie pyta się, bierze jak swoje i tyle. Zobaczcie, co to jest za gęstwina. Niesamowite. Szczerze, niesamowite. Jeszcze raz, oddawaj. Zobaczcie. Świetna sprawa. Świetna. Naprawdę. Niesamowicie tłusty. Kolejna świetna baza. Po prostu. Po prostu. Z tego co widziałem, jest do dostania. Nie będę, wiecie, że ja sklepów nie reklamuję, co nie zmienia faktu, że jest do dostania.
Poszukajcie. Dla chcącego nic trudnego. Lecimy, ale zaczniemy sobie od dołu. O tak. No minorka. Do roboty. Tutaj naprawdę można pokombinować. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Niesamowicie. Maszynka dostaje popalić od klejenia się. Ale nic to. Dobry sprzęt daje radę w każdych warunkach. Z każdym mydłem. Po prostu. Można wywijać z nim na lewo, na prawo. Jak sobie chcemy. Ojoj. Tak. Tak. To jest to, co wilki lubią najbardziej. Pełna funkcjonalność i uniwersalizm. Razem ze świetnym wykonaniem. Dla jasności i obiektywizmu kąty w maszynce, a dokładnie w głowicy, są ostre. Jak ktoś się boi, że nie daj Boże, róg głowicy się wbije i będą blizny, to uprzedzam. W formie żartu oczywiście. Nie jest ona zaokrąglona, ale są, żeby nie było, że znowu nie powiedział. Powiem wam, hipnotyzujące jest to golenie. I poziomem poślizgu, i przyjemnością golenia tą maszynką po prostu uwielbiam. Tu wszystko jest tak, jak być powinno. Zobaczcie. Ajajajajaj. A tu stylówka. Trzeba mówić do widza. Trzeba mówić do widza. ASMR-y to nie tu. To chyba wiecie. Patrzcie. Tu normalnie można sobie nos od środka dogolić. Zobaczcie. Bezproblemowo. Tak, dokładnie. Tak. Każdy jeden zakamarek tą głowicą odwiedzisz i jest w porządku. O. Jeszcze. O, widzicie? Patrzcie. Chce mi zepsuć golenie. Ciul jeden. Droczy się. Ja mu syntezji pokażę. O. O. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Ona pozwala na takie bawienie się, takie detale, takie możliwości. Jakby mówiła, spokojnie, nie pogryzę cię, nie pokąsam. Rób sobie co chcesz. W swoim tempie, chcesz sobie poprawiaj, szlifuj, damy radę. Pełna przewidywalność. To lubię w tych maszynkach, które nie golą. Słuchajcie, koniec. Koniec. I powiem wam, dzieje się. Oj, dzieje się. Bardziej niż bardziej. Oj, dzieje się. Odpalamy czujniki. Po pierwsze, tłustość, jaką zostawia Los Jabones, niesamowite. Bykiba. Jakbym się miodem oblepił po prostu. Łącznie z wszystkimi tłuszczami. Rewelacja. Genialne. Zapach dalej delikatny, bardzo delikatny, ale jeszcze delikatnie jest. Ale zapach, o to, żeby go był wyczuwalny, to zaraz zadbamy. Sekundkę. Poziom syntezji. Szkło, 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 żuchwy, szkło. Dziękuję. Żuchwy, szkło. Tutaj są te schowaśki snowowate, jakieś tam minimalne. Szkło, szkło, szkło. Rewelacja. Po prostu. Poezja.
No po prostu tu wszystko się zgadza. Mydło petarda, po prostu tłustość jak zostawia Los Habones. Dla niektórych nawet śmiem powiedzieć, że będzie za tłuste, bo aż tak zaklejające, za gęste, ale jeżeli lubisz ten klimat, jeżeli poświęcisz mu trochę wyrobienia tej piany, dodania tej kilku, u mnie łopat, ale dawek wody do tygla i wyrobienia, czy na twarzy, po prostu nie bój się dodawać wody do tego mydła. Ono zniesie wszystko praktycznie. Wiadomo, jak tutaj nalejesz z wiadra, z chochli, no to nie. Ale jeżeli robisz to rozsądnie, naprawdę jest wodoodporny. A to, co zostawi, to jest niesamowite. I to jest po prostu nawilżenie, natłuszczenie, zrobienie poślizgu, danie ochrony przed żyletką. Każdy niech się goli maszynkami, jakimi chce, ale Syntezji zrobiła tu coś rewelacyjnego. Po prostu. Dlatego właśnie lubię wracać do tej maszynki. Pozwala mi na to, żeby się tylko cieszyć. Słuchajcie, Big Keepa. Co tu patrzymy? Los Habones, buteleczka, szkiełko, chwali się. Tak zwane apteczne. Tutaj mamy piękny skład. Tu już nie jest tak aż bardzo. Jest alkohol, dla jasności, pantenol, prowitamina, kolagen, perfum, wyciąg z aloesu. A mnie interesuje gin. Wkurzamy pana gina, wyciągamy go, pobudka. Słuchajcie, jest bardzo gęsto. Nawet jak ona jest stojąca, tu nie ma przezroczystości. Tu skład jest długi i dystyngowany, ale też no nie jest to jakaś tam woda destylowana z trochę perfumem albo trochę ilości zapachu. Kryza bardzo ładnie pracująca. Jest tłusto, jest tłusto. Już na ręce widać. Jest naprawdę tłusto. Czyli tradycja Los Habones zachowana. I w mydełku, i w aftershave'ie jest bardzo przyjemnie tłusto. Naprawdę. Nie jest to sam tłuszcz, dla jasności. To popracuje, za chwilę się wchłonie. Ale jest to z tych pracujących, zaawansowanych AS-ów. Tutaj wiemy, za co płacimy. I tu jest podbicie. Tu jest podbicie tego, co w mydełku czuć. Więc jednym słowem, zapraszam na łąkę wiosenną i powąchaj sobie, co ci natura daje. Dosłownie. Plus domieszka słodyczy, delikatnej słodyczy miodu. I to by było na tyle. To ja czuję, a u was wedle uznania. Możecie czytać nuty serca i tak dalej. Plus głowy. Ja czuję to, co wam mówię. Przyjemny, lekko słodki, przyjemnie bliski natury zapach. Idealnie zgrywający się z grafiką. Słuchajcie, wchłania się, zostawia film. Także dla jasności to nie jest tłuszcz na zasadzie oleju, który będzie pół godziny pracował na twarzy. Nie. Wchłania się, ale zostawia filtr. I mydełko, i aftershave. I wszystko się pięknie tutaj zgadza. Jednym słowem, rewelacyjne golenie. Ja czułem, że takie będzie, ale wiecie, Snowy musi się przekonać. I się przekonał. I się przekonał, że pan José Ramón Blanco Martinez zrobił absolutnie genialny zestaw. Genialny. I to nie jest to, że Snowy dostał za darmo, to musi się pochwalić. Ten produkt z tym produktem same się bronią. Naprawdę. To jest czysta przyjemność o tym golić. To jest czysta przyjemność przedstawić. I to jest czysta przyjemność powiedzieć: panie José, dziękuję pięknie. Pełna frajda. Sama przyjemność. Szacunek za możliwość przegolenia się tym. I kolejna rzecz. Syntezji. The Godfella Smile. Syntezji. Niby taki mały gap. Niby taka mała maszynka. Niby taka niepozorna. Niby ta głowica taka wąska. A robi robotę. I to jak robi robotę? Właśnie tak. Czyli życzę wam wszystkim takiego golenia. Bezkontuzyjnego, przyjemnego, z taką jakością, z takimi produktami. Spróbujcie sami. Naprawdę warto. Ja wam dziękuję bardzo. Miłego popołudnia życzę. Trzymajcie się. Cześć.